Cześć, Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty. Spotykamy się dzisiaj w pracowni, w naszym samoróbkowym warsztacie, w pracowni Małych Instrumentów we Wrocławiu, po to, żeby pokazać Wam metody, jakimi się posługujemy, żeby poeksperymentować z nietypowymi instrumentami muzycznymi. Nazywamy je samoróbkami, ponieważ sami je wykonujemy. Jakiś czas temu wydaliśmy nawet taki album, w którym można zobaczyć, jak takie instrumenty wyglądają oraz jak się je robi. A część tej książki nazywa się Domowe eksperymenty z instrumentami muzycznymi i tym właśnie będziemy się dzisiaj zajmować. Żyłkowa cytra to cel naszego spotkania. Wykonamy ją za pomocą dostarczonych do Was elementów, czyli takiej podziurkowanej deseczki, kawałka takiego trójkątnego drewienka oraz zwykłej żyłki gospodarczej o grubości 1 mm. Nasza cytra będzie posiadała 8 strun. Dlatego też w tym kawałku drewna przygotowano 8 par otworów. W te otwory będziemy nawlekali żyłkę i w ten sposób będziemy mogli umieszczać poszczególne struny w takiej właśnie orientacji. Struny, jak widzicie, będą jedna dłuższa, a kolejne coraz krótsze, ponieważ im krótsza struna, tym dźwięk wyższy. Jeśli chcemy mieć w takim instrumencie kilka różnych wysokości dźwięku, kilka różnych nut, no to postaramy się wykorzystać właśnie taki układ skracających się strun. Tutaj na tablicy napisałem długości poszczególnych żyłek z lekkim zapasem, które należy wyciąć po to, żeby od najkrótszej struny zakładać te poszczególne wycięte odcinki. Wycięcie struny, wycięcie żyłki jest dosyć proste, bo potrzebna jest żyłka, którą już macie, i nożyczki, które zakładam, że każdy posiada w domu. Co należy zrobić następnie? Powinniśmy zmierzyć fragment 48 cm właśnie z takiego kawałka żyłki. Żeby zmierzyć odcinek żyłki o długości 48 cm tej pierwszej struny, potrzebujemy linijkę albo jakikolwiek inny przymiar, na przykład taką miarkę rozwijaną albo taką właśnie rozkładaną miarkę. I teraz zobaczcie, bierzemy kawałek żyłki i odmierzamy 48 cm od początku takiej linijki. U mnie to jest tu i jak już mamy ten moment, wtedy ucinamy i pierwsza struna jest już gotowa. Nasza cytra, zauważcie, posiada taki jeden duży otwór. On zawsze będzie w naszej orientacji z prawej strony, ponieważ front tego instrumentu jest właśnie tutaj, a nie z drugiej strony. I do tego też żyłkę będziemy przewlekali przez otwory, zaczynając od tej strony. Pierwszą, tą najkrótszą, wkładamy jednym końcem w jeden otwór, a drugim końcem w drugi. O, co za mały otwór. Dobra, widzicie? Tak to powinno wyglądać. I teraz naciągamy żyłkę i po drugiej stronie zawiązujemy podwójny supeł. Zobaczcie, że supeł, który zawiązałem, jest na razie zawiązany bardzo lekko. Naszym zadaniem jest naprężenie natomiast tej żyłki tak mocno, jak tylko jest to możliwe w naszych rękach. Oczywiście polecam skorzystać z pomocy innych domowników, nie musicie tego robić sami, a ja nawet polecam też używanie jakichś narzędzi, które mogą nam w tym pomóc, na przykład takich kombinerek. Można zaciągać żyłkę rękoma na tyle, na ile siły nam starczy, a potem możemy sobie pomóc i naciągać takimi prostymi narzędziami. No i zobaczcie, teraz nawet ta żyłka zaczyna grać, już jest mocno naprężona. No i teraz taki manewr musimy powtórzyć z każdą kolejną, coraz dłuższą struną, więc teraz wycinamy kolejne długości żyłki zgodne z tymi liczbami, aż będziemy mieli zapełniony cały ten element drewniany z umieszczonymi żyłkami. Kolejna żyłka to 50 cm długości. I umieszczamy w drugiej parze otworów.
Zawiązujemy podwójny supeł i zaciągamy. Kolejny 52 cm. To nasza trzecia struna, więc umieszczamy ją w dalszej kolejności i zawiązujemy tak jak poprzednio. Kolejna strona to 55 cm żyłki. Kolejna, czyli czwarta. Piąta, 57 cm. Zwróćcie uwagę, że już połowa instrumentu jest właściwie gotowa. Te końcówki żyłek wystające na razie nie są nam do niczego potrzebne. Myślę, że na końcu możemy je po prostu uciąć, jak już instrument będzie skończony. Spoko. 59 cm to struna numer 6. Dobra. 61 to długość żyłki do wykonania struny 7. I ostatnia struna o długości 64 cm. I ostatnia para otworów do założenia ostatniej struny. Tak wygląda kompletna cytra z 8 strunami. Zauważcie, że ona już właściwie gra, bo wystarczy szarpnąć za żyłkę, żeby usłyszeć cichy dźwięk. Nasz instrument nie będzie bardzo głośny, ale to może i dobrze, bo jesteśmy zobowiązani grać na nim raczej w domu. I teraz ostatnią rzeczą i ostatnim elementem, który należy użyć, jest właśnie ten drewniany prożek, który powinniśmy umieścić pod strunami. Po co ten prożek jest? On podniesie wszystkie struny do góry, naciągnie je, więc dźwięk będzie jeszcze bardziej wyższy niż zdołaliśmy zaciągnąć żyłkę. Natomiast dodatkowo ten prożek jest przesuwalny, więc jeśli będziemy nim poruszać, to w ten sposób będziemy mogli zmieniać wysokości dźwięków. Oczywiście żyłka jest dosyć mocno naprężona, ale postarajcie się użyć wszelkich swoich sił, żeby ten prożek tam umieścić. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie jest to wcale jakieś skomplikowane. Żyłkę podnosimy i ten prożek nam
elegancko wjeżdża. No i teraz zobaczcie, że możemy nim przesuwać w dowolny sposób. I posłuchajmy, jak to w tej chwili gra. Możemy też drugim palcem naciągać taki kawałek żyłki, który akurat nie gra w tym momencie. Wtedy uzyskujemy takie drobne vibrato. No właśnie, i taki to instrument domowy udało nam się zbudować w naszym niezaawansowanym warsztacie. Pozostaje nam do obcięcia kilka takich żyłkowych wąsów. One już nie są nam do niczego potrzebne. No i teraz zobaczcie, że cała ta cytra jest takim zupełnie czystym kawałkiem drewna. Jeśli macie ochotę, żeby ten instrument jakoś inaczej wyglądał, możecie go ozdobić, możecie go pomalować, możecie go podpisać, możecie zrobić co chcecie. W każdym bądź razie na pewno będzie dalej grał. No i życzę Wam ciekawych wrażeń, przede wszystkim z użyciem przesuwania tego mostka, tego proszka, bo dzięki temu, że będziemy go przesuwać, możemy uzyskiwać różne wysokości dźwięku i każdy tak naprawdę ruch będzie powodował, że możemy zagrać trochę inną melodię. Zapraszam Was do eksperymentów samoróbkowych i życzę powodzenia. Cześć!